Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Akademii Speedway Managera. Kontynuujemy w tym odcinku poprzednio rozpoczęty wątek dotyczący adepta. W poprzednim odcinku powiedzieliśmy, jak tego adepta wyselekcjonować, w zasadzie jak go przygotować do naszej drużyny, jak ustawić treningi. Teraz przejdźmy sobie. W tym odcinku w zasadzie będę chciał, żebyśmy powiedzieli jak najwięcej o rozgrywkach, gdzie ci adepci mogą jeździć, gdzie powinni jeździć, jakie to daje im także rezultaty. Zacznę od tego, że na pulpicie mamy plan dnia, gdzie są informacje o zawodach, które są rozgrywane w danym dniu. Pamiętajcie proszę, myślę, że to oczywiste już, poniedziałki, środy i piątki to mecze ligowe drużyn seniorskich, wtorki i czwartki przez pierwsze 4 tygodnie są właśnie dla rozgrywek Ligi Adeptów. Zawody zawsze rozgrywane są pomiędzy godziną 17 a 21:40. Mamy terminarz, wiemy kiedy jedziemy, wiemy z kim jedziemy, no więc pozostaje nam tylko dobrać odpowiednio skład, obserwować jaka jest pogoda, dobrać sprzęt i lecimy. Jeszcze chciałbym nawiązać właśnie do poprzedniego odcinka, a mianowicie do adepta, którego sobie wzięliśmy od skauta. Był to Lech Romańczuk, wzięliśmy go chyba z Akademii Sławka Drabika. W każdym razie Lech Romańczuk, który na treningu ogólnorozwojowym, tam gdzie trenowana jest siła, wytrzymałość i refleks, no ma przyrosty na poziomie 0,27. Gdzie inni zawodnicy, jak można zauważyć, mają powyżej 0,3. Podobnie też na treningu na torze, te treningi z kolei są we wtorki, czwartki i soboty, też ma te przyrosty na poziomie 0,29. Zawodnik, który jeszcze nie ma doświadczenia, jeśli ma takie przyrosty na torze po treningu, na przykład na poziomie 0,29, poniżej 0,3, no to też u mnie miejsca nie zagrzeje. Zresztą to jest bardzo zbieżne. Jeżeli siła, wytrzymałość i refleks są poniżej 0,3, to można zakładać z góry, że poniżej 0,3 będzie także przyrost treningu na torze. Ok, jeszcze chciałem zwrócić uwagę i zaznaczyć, że Lech Romańczuk pojechał w treningu punktowanym. Jak widzicie, tutaj jest w ogóle lista 15 zawodników. A propos tego treningu punktowanego jeszcze tutaj powiem 2 słowa. Także pomimo tego, że pojechał w treningu punktowanym, pewnie miejsca Lech Romańczuk nie zagrzeje. Za to w tak zwanym międzyczasie udało mi się znaleźć Zbigniewa Nowaczyka. Myślę, że warto, abyśmy właśnie tego zawodnika sobie w tym momencie w naszej kadrze adeptów prześledzili. No właśnie, zgodnie z tym, co też mówiłem w pierwszym odcinku, jak sobie popatrzymy na ten odcinek drugi, refleks poniżej 20, waleczność i koncentracja w sumie 135 punktów, do tego cechy osobowości, czyli profesjonalizm, przywództwo, tak, mamy profesjonalizm, przywództwo, presja i agresja, wyglądają przyzwoicie. W każdym razie mogę tego kandydata przyjąć do swojej szkółki adeptów. I tutaj taka też ciekawostka, że suma cech zawodnika, którego otrzymujemy od skauta, którego otrzymujemy ogólnie w Speedway Manager, jest zawsze 250. Są takie wyjątki, a mianowicie na przykład utalentowany zawodnik, którego otrzymujemy w zamian za otwarcie konta supporter, to jest 16-latek, jego suma cech osobowości będzie wynosiła 275. Jeśli zobaczycie inną, to znaczy, że prawdopodobnie jest to zawodnik z takiej akcji pod tytułem Mój adept w grze. Wspominałem o tym, tam sobie możemy 470 punktów rozłożyć pomiędzy te poszczególne parametry, no i wtedy wiadomym jest, że ta suma cech będzie różna. Natomiast normalnie, co do zasady, ta suma cech wynosi 250. No i właśnie, jeżeli chodzi o skład na trening punktowany, który ustalamy sobie w menu kadra, mamy skład trening. Jak widzicie, mam tylko 15 zawodników w sumie, czyli w pierwszej drużynie U24 i w drużynie adeptów. No więc spokojnie jeden trening punktowany mogę odjechać. Jeżeli bym miał zawodników, oczywiście pierwsza 16 łapie się na pierwszy trening punktowany. Natomiast jeżeli mam większą ilość zawodników, to na przykład 17, 18, 25, no generalnie rzecz biorąc mogę sobie w sklepie dokupić drugi trening punktowany. No i dzięki temu zawodnicy będą mogli w tym treningu punktowanym wziąć udział. Jest dodatkowy trening punktowany z opcją na miesiąc lub na 3 miesiące.
Ja z takiej opcji, tutaj mogę Wam to pokazać, myślę, w tym momencie. Ja z takiej opcji, no właśnie, taką opcję mam na przykład w klubie pierwszym, głównym Nowa Huta Ninjas. Tutaj tych zawodników jest aktualnie 18, no więc jak rozgrywam trening punktowany, no to pierwszy jest pełna 16, a w drugim treningu na przykład pojedzie 1 czy 2 zawodników. Natomiast to, co tutaj, ja jeszcze tutaj Wam zwrócę taką małą uwagę, że jeżeli właśnie ustalam sobie skład na trening punktowany, to ja codziennie zmieniam tutaj pozycję tych zawodników, tak aby nie jechali w tych samych jakby konfiguracjach za każdym razem. No więc tak, mamy ten trening punktowany jako jeden z ważniejszych elementów, znaczy jako jeden z ważnych elementów rozwoju naszego adepta, w ogóle naszych zawodników w drużynie. No więc przejdźmy sobie teraz do rozgrywek, w jakich mogą brać udział nasi adepci. Liga Adeptów w tym momencie od ligi pierwszej do poziomu aż 6, a więc super. Pamiętajcie proszę, że tutaj nie ma awansów i spadków, tutaj przydział jest na podstawie siły do każdego następnego sezonu. W każdej lidze młodzieżowej jest 16 drużyn, rozgrywają tak zwane czwórmecze, o tym wspominałem, więc można sobie właśnie zobaczyć terminarz z góry na cały sezon. No i tutaj już mamy rozegranych w tej akurat lidze 4-1 4 kolejki, 4 rundy, czyli jesteśmy na półmetku. To, na co chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę, w meczach ligowych możemy stosować zarówno rezerwy zwykłe, dlatego że skład liczy 4 zawodników plus 5 rezerwowy, oraz możemy robić właśnie rezerwy zwykłe, czyli tego 5 wrzucać gdziekolwiek, natomiast na inną pozycję, natomiast możemy też robić rezerwy taktyczne i takie rezerwy taktyczne też zrobił menadżer FTŻ-u Fordon. Zwróćcie proszę uwagę, aż 3 zawodników pojechało 7 biegów, dlatego że jeden junior może tylko raz jechać jako rezerwa taktyczna. Można rezerwę taktyczną zastosować w momencie, kiedy różnica pomiędzy moją drużyną, wynikiem w sumie mojej drużyny, a wynikiem najlepszej drużyny jest 6, tak? Czyli jeżeli to jest minus 6 strata, to bez względu na to, z kim będę jechał w kolejnym biegu, mogę zastosować rezerwę taktyczną. Ok, no właśnie i tutaj są te przykłady, wrzucam akurat prosto slajdy z tego meczu, kiedy menadżer zastosował, widać tą różnicę 6 punktów, więc jak najbardziej mógł to zrobić śmiało. No i teraz tak wrzucam tutaj od razu, bo będzie taka seria czy wiesz, że i między innymi rozpoczniemy właśnie od tego czy wiesz, że. A więc tak reasumując, jeżeli chodzi o naszego zawodnika, którego mamy, czy naszych adeptów, czy później zawodników, ale skupmy się na adeptach oczywiście, jesteśmy przy tym temacie, to na pewno pierwsza rzecz, w moim przypadku sprawdza się wąska kadra, czyli 5 adeptów takich regularnie jeżdżących w sezonie, stawiam na 2, na 1, 2, może 3, jeżeli skłania się ku temu okazja, których rozwijam dodatkowo w turniejach IPS i turniejach par. No zawsze jakiś tam adept pozostanie nie do końca objeżdżony, aczkolwiek jeżeli przejmie go jakiś inny menadżer, to może go spokojnie później rozwinąć. Ważne jest, aby adept zaczął jeździć jak najwcześniej. No w tym przypadku tego zawodnika, którego wyświetlam, zaczął u mnie jeździć od 11 roku życia, natomiast co do zasady, jak zauważycie, wielu menadżerów już od 10 roku życia rozwija tego zawodnika. Oczywiście adept ma szybciej ma przyrosty, ma większe, szybsze przyrosty niż później zawodnik, który jest 20-kilku, a już na pewno 30-kilkuletni, te przyrosty ma zdecydowanie wolniejsze. A więc druga rzecz ważna to jest właśnie objeżdżenie. No i tu takie małe podsumowanie, to co mamy, czyli właśnie rozgrywki Ligi Adeptów, Speedway Supporter Grand Prix oraz turnieje par. To są te zawody, w których powinien nasz zawodnik jechać. No i przejdźmy sobie właśnie do tego, że mamy rozgrywki Supporter Grand Prix. W tych rozgrywkach jeżdżą kapitanowie. Oczywiście jeżeli mamy konto Supporter, no to bierzemy z automatu udział zarówno w SGP seniorów, adeptów, jak i U24. No tu sobie możemy podglądnąć właśnie obecną klasyfikację w sezonie 51. Akurat dobrze się chyba składa, tak, bo akurat no, moi adepci są w pierwszej dziesiątce, a mówię o tym dlatego, że pierwsza 16 tutaj najlepszych klubów, tych najlepszych kapitanów pojedzie w sobotę, w ostatni weekend sezonu, wielki finał. Możemy sobie też właśnie sprawdzać zwycięzców finałów, jeżeli chodzi o rozgrywki Supporter Grand Prix. Mamy zwycięzcy finałów, zarówno w przypadku seniorów, jak i w przypadku adeptów. Możemy sprawdzać, kto kiedy wygrał. No, zobaczmy z ciekawości, kto wygrał w sezonie 40. Kevin Junior Baliński, Mirosław Domiszewski z Arbomaniaków i Max
Stoneware z LKS Lądek. No, warto teraz sprawdzić, jak ci zawodnicy sprawdzają się w zawodach seniorskich. Jeżeli chodzi o rozgrywki, to proszę pamiętajcie także o turniejach par, które są organizowane dla adeptów. To bardzo pomaga rozwijać zwłaszcza technikę jazdy parą, ale też pomaga objeżdżać zawodników. Oni nie tylko zdobywają doświadczenie, czyli rozwijają swoje skille, ale także zdobywają doświadczenie na innych torach, na innych nawierzchniach, no więc przyrosty tego zawodnika są wtedy zdecydowanie bardziej efektywne, efektowne. No i proszę pamiętajcie, trening punktowany to też obowiązkowa pozycja dla adepta, więc no, w różnych zawodach ten zawodnik może jeździć, dzięki temu może się po prostu rozwijać. Ok. No więc kończąc ten odcinek, tutaj dorzucę jeszcze, że oczywiście możemy sobie sprawdzać statystyki naszych zawodników. Akurat podświetliłem Henryka Gustafsona, średnia póki co 3-0 w 4 właśnie meczach, zawodach, turniejach ligowych Ligi Adeptów. Wykręcił średnią 3-0, super. Polecam Wam właśnie szkolić takich adeptów. W tym odcinku to wszystko. W kolejnym odcinku powiem, myślę, że kilka takich ciekawostek dotyczących właśnie rozwoju zawodnika, rozwoju adepta, tak żeby jakby spuentować to wszystko, co opowiedzieliśmy sobie w tych 2 odcinkach. Jeżeli Wam ten odcinek się podobał, prośba o lajkowanie, subskrypcję, o udostępnienie. Oczywiście, jeżeli macie pytania, proszę zostawcie je w komentarzu pod tym odcinkiem. No to do zobaczenia w kolejnej SM Akademii. Cześć!